Co ile czyścić instalację? Czy to w ogóle trzeba czyścić instalację, czy nie trzeba? Często pod moimi filmami, gdzie opowiadam o tym, jaką wodą napełnić instalację, jak ją wyczyścić, jak ją przygotować, pojawiają się pytania, co ile to kosztuje. Stwierdziłem, że w sumie zbiorę to wszystko do kupy i postaram się Wam wyjaśnić, co ja o tym sądzę, co tak naprawdę trzeba z tą instalacją robić, czy trzeba ją czyścić, więc do dzieła. Jeżeli nie oglądałeś jeszcze filmów o tym, jak wypłukać instalację przed montażem, jak my napełniamy podłogówkę wodą z osmozy, to możesz sobie zobaczyć. Tych filmów o wodzie kotłowej już się trochę nazbierało. Natomiast pytacie mnie, co ile trzeba czyścić taką instalację? No więc w zasadzie tylko raz, jeżeli jest dobrze to zrobione, to w zasadzie instalacje na pewno podłogowe w zasadzie wystarczy wypłukać raz, napełnić dobrą wodą, dodać odpowiednio chemię, czyli w przypadku akurat ogrzewania podłogowego trochę może inhibitora korozji, ale głównie środek wybójczy, no i finito. I w zasadzie ta woda będzie tam po wsze czasy i nic z tą instalacją już nie trzeba więcej robić. Skąd to wiem? No bo mam też trochę instalacji, które są już napełnione dobrą wodą, albo akurat taka woda, dobra woda się trafiła z wodociągów, że faktycznie po 20 latach odkręcam filtr, leci przeźroczysta woda, nie ma żadnego sypu. Na pompie czysto, na odpowietrzniku czysto, nie ma żadnego sypu, więc jakby ta czynność w zasadzie napełnienia czy wypłukania i napełnienia instalacji to jest jednorazowa rzecz, jeżeli to zrobimy oczywiście poprawnie i od samego początku. Bo jeżeli już napełnimy brudną wodą, albo w zasadzie może nie aż tak brudną, ale wodą zwykłą wodociągową instalację, no to ten syf tam zostaje i on też zostaje po wsze czasy. Więc żeby się go pozbyć, no to trzeba właśnie wypłukać. Tylko zawsze to jest drożej, kiedy trzeba poprawiać, niż kiedy się to robi od samego początku. Więc takie napełnienie instalacji grzejnikowej od samego początku razem z wypłukaniem, bo też nawet jak przychodzi nam nowa instalacja grzejnikowa, w zasadzie nowe grzejniki, to one w środku mają jakieś substancje poprodukcyjne, smary, inne jakieś tam, nawet nie wiem co, ale to nie są czyste od środka idealne grzejniki. Więc taką instalację przed oddaniem do klienta trzeba wypłukać, jak też pokazywałem na tym filmie. I dopiero później napełnić wodą odpowiedniej jakości, czyli najlepiej bez niczego, dodać inhibitor korozji, no i koniec. No dobra, jeszcze jest jedna rzecz. Warto dodać mimo wszystko filtr magnetyczny, jeżeli mamy jakiekolwiek elementy korozyjne, po to, żeby on na bieżąco wyłapywał ten brud, który sobie tam, znaczy w zasadzie brud, w zasadzie efekty drobne korozji, bo inhibitor korozji tylko spowalnia ten proces. Natomiast jeżeli go odpowiednio spowolnimy, damy filtr magnetyczny, no to w zasadzie ta instalacja będzie cały czas czysta. Jeżeli regularnie będziemy czyścić ten filtr, to wszystko będziemy wyłapywać, co się niewiele, ale wytworzy podczas użytkowania. No i koniec. I w zasadzie nic nie trzeba z tym robić. Druga sytuacja. Mamy instalację do modernizacji. No i tutaj jakby moim zdaniem zawsze trzeba to wypłukać, jeżeli nie znamy właśnie stanu instalacji. Czyli chcemy zamontować nowy kocioł, nową pompę ciepła do istniejącej instalacji. No to tutaj, no moim zdaniem zawsze trzeba to wypłukać, no chyba że wiemy, że akurat to jest napełnione porządnie, w sensie z taką wodą, ale to tak lampione brorat nie szukać w Polsce. Więc raczej trzeba założyć, że jeżeli modernizujemy, i w szczególności jeżeli modernizujemy na pompę ciepła, to po prostu instalację trzeba wypłukać i to najpierw pewnie wodą, później chemią, później wodą, a później dopiero nalać odpowiednią wodę, czyli wodę zdemineralizowaną plus inhibitor korozji, więc wtedy trzeba cały ten proces przeprowadzić, żeby przywrócić ten idealny albo odpowiedni moim zdaniem stan wody i stan całej instalacji. No i później też już mamy święty spokój. Oczywiście znowu gwiazdka, znowu moim zdaniem zawsze powinien być mimo wszystko filtr magnetyczny, jeżeli mamy jakiekolwiek elementy, które korodują. Bufor ze stali rdzewnej, rury ze zwykłej stali, zbiornik z wężownicą, czy też jak najbardziej grzejniki. Tam one będą miały największą tak naprawdę powierzchnię. Bufor, grzejniki. No jakby tam było kilka rurek z czarnej stali, dobra, tego aż tak dużo nie będzie, ale cała reszta tak naprawdę
mimo inhibitora korozji zawsze coś troszeczkę będzie korodować, albo coś się odlepi tam, no i wtedy ląduje w filtrze, koniec tematu. Więc są to czynności, które wykonujemy jednokrotnie. No i teraz, ile to kosztować? No więc ostatnio miałem okazję wypłukać dla klienta instalację przed użytkowaniem, wypłukać właśnie instalację grzejnikową, nalać do tego odpowiednią wodę, inhibitory korozji, no i jeżeli to jest taka usługa jakby łączona ze wszystkim, na samym początku to gdzieś zajęło 4,5 godziny, no więc okolice 1000-1100 zł. Tyle za przygotowanie 100-metrowego budynku, a w zasadzie mieszkania z 7 grzejnikami czy tam chyba było 6 grzejników, które będą użytkowane. I tyle kosztuje przygotowanie takiej instalacji do oddania. Oczywiście ktoś może to zrobić taniej, no ale generalnie czasowo wyjdzie to mniej więcej tyle. Finansowo no może to będzie 700, może 1500, no w zależności kto jaką chemię da, kto ile sobie za to liczy. To już nie mi oceniać, tylko Wam, moi drodzy klienci, czyli wolnemu rynkowi, niech wolny rynek wyreguluje, czy ktoś bierze za dużo, czy za mało. Ale mniej więcej taki rząd wielkości. Problem się pojawia, gdy my mamy doprowadzić istniejącą instalację do dobrego stanu. Pół biedy, kiedy to jest zrobione właśnie przy modernizacji, gdzie i tak ludzie sobie pracują i ten instalator przy okazji też płucze instalację. No to wtedy ten czas jakby aż nie trzeba go liczyć za 100%, tylko można go liczyć pewnie za pół, no bo to jest tylko raz na jakiś czas coś zmienić, żeby płukał się inny fragment instalacji, później zmienić na płukanie czymś innym. Ale generalnie taki proces to jest około 8 nawet czy 10-12 godzin, no bo dajmy na to taki paskudny przypadek, gdzie mamy i podłogówkę, i grzejniki, i jakieś powiedzmy 200 metrów tego domu. Powiedzmy na połowie to jest podłogówka, a na drugiej połowie to są grzejniki. Tak sobie wymyśliłem. No to będziemy mieli spokojnie całą dniówkę i to taką 12-godzinną dniówkę, żeby to najpierw wypłukać wodą, czyli żeby ten z grubsza syf wywalić. Później puścić pompę z filtrem magnetycznym na grzejnikach. Później wypłukać te grzejniki wodą, no bo potrzebujemy się też pozbyć chemii, którą tam wlaliśmy. A później trzeba to wypłukać wodą już destylowaną w moim przypadku. I to dosyć długo trwa, no bo albo do tego zastosujesz stację odwróconej osmozy, gdzie ta woda kosztuje prawie tyle co nic, albo weźmiesz sobie takie są naboje zmiękczające, gdzie tam woda będzie kosztować kilka złotych za litr. No i do tego chemia, no i później to samo z podłogówką. Tam akurat jest w sumie i więcej czasu, bo podłogówka ma więcej wody, więc wypłukać to raz, no a później napełnianie tego będzie trwało, no myślę, że 2 razy tyle co przy ogrzewaniu grzejnikowym. I tak, tutaj 5-6, tutaj 5-6, później wziąć ten sprzęt, wynieść ten sprzęt, kupić tą chemię. No i się zrobi nam cała taka długa dniówka, no i 3000 nie swoje. W moim przypadku byłoby to coś koło tego. Więc jakby uważam, że dużo lepiej to zrobić przed niż po. Ewentualnie w trakcie modernizacji, no bo tak jak mówię, tutaj ten proces tam jest dużo, jak to mój tata mówił, dupo godzin. Czyli coś ustawimy, no i czekamy. No i ale w tym czasie z drugiej strony można by robić coś innego, za co można by zarobić, więc jakby trzeba to liczyć tak czy siak tak samo moim zdaniem. No więc tyle odnośnie tego, jak wygląda płukanie instalacji, co ile ją robić. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie jasne. Jeżeli nie, no to napisz komentarz, chętnie się dowiem. Nie wiem, co sądzicie o cenach, też chętnie się dowiem, chociaż wiem już, co się dowiem. Albo też domniemywam, co się dowiem, ale no mimo wszystko piszcie. Konstruktywnej krytyki nigdy nie będę zlewać, natomiast taką, w której nic nie ma poza tym, a ty ciulu, za przeproszeniem, no to cóż mam wam powiedzieć. To nic, to wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, pijemy kawę. Czarna. Nie tak jak woda w twojej instalacji. Albo i taka czarna jak twoja woda w instalacji. Chociaż to nie jest najlepsze. Nie wiem, czy to się na coś nada, ale ja się tam dobrze bawię. Chyba trzeba by drzwi zamknąć.